Polsce bardzo popularne są kiszonki, ale tak naprawdę tylko dwie. Kiszona kapusta i kiszone ogórki. My już wielokrotnie pokazywaliśmy Wam różne warzywa, które można kisić. Można również kisić owoce, chociażby cytryna, jabłko. A także pomidory, które bardzo są popularne w wersji kiszonej w Ukrainie. Dzisiaj mamy dla Was przepis na kiszoną fasolkę szparagową. Ekspresową kiszoną szparagową fasolką. Korzystamy z wody po kiszonych ogórkach. My, jak już robi się jesień, nie mamy wcale ochoty na różne koktajle i na picie wody z ogórków, gdyż ona jest chłodna i taka sprawia, że jest nam zimno, orzeźwiająca. Chodzi o orzeźwianie jesieni. Dokładnie. I wcześniej nie wiedzieliśmy, co z taką wodą zrobić, aż 2 lata temu, chyba bodajże 2 lata temu, zaczęliśmy używać jej do ekspresowych kiszonek. Powtórnie. I chyba powtórnie. ze 2 razy można z niej skorzystać, aby Tym ukrysić razem jest różne akurat warzywa. 4. raz. Listę naszych różnych kiszonek razem z tą ekspresową warzywną kiszonką znajdziecie nad Joli głową, a ten odcinek został zainspirowany również naszą obecnością na święcie gdyńskich hal targowych, gdzie robiliśmy pokaz kulinarny zero waste'owy i pokazywaliśmy warzywną kiszonkę. Wtedy sobie pomyślałem, a dlaczego nie kisimy fasolki szparagowej? I wtedy pokazywaliśmy kiszonkę, tą, którą już u nas na naszym kanale pokazaliśmy wcześniej. Marchewka, kalafiorek i czerwona papryka. To są nasze ulubione kiszonki, aczkolwiek, słuchajcie, każda kiszonka może się w którymś momencie znudzić. Dlatego warto kombinować. Zabieramy się do roboty, każdy bierze swój nożyk. Czyścimy fasolkę i wrzucamy ją prosto do sitka. Jak jest ładna końcówka, to jej nie obcinamy. Usuwamy tylko tę od strony łodyżki. Szypułkę. Starajcie się do kiszenia wybierać fasolkę bez łyka, gdyż ta łykowata nie będzie smaczna. Jak lubicie kiszonki i podoba Wam się nasz pomysł na kiszoną fasolkę szparagową i chcecie z tego pomysłu skorzystać, oczywiście ten odcinek polubcie, zasubskrybujcie kanał, jeśli nie zrobiliście tego jeszcze. Poniżej jest dzwoneczek, jak go naciśniecie, dostaniecie zawsze informację o tym, że coś nowego wydarzyło się w niedzielę o 18:30 w naszej bezglutenowej kuchni wegańskiej, tłumaczonej na język angielski. Inspirujcie nas do nowych działań, do nowych przepisów. Komentujcie nasze odcinki, zadawajcie pytania tutaj poniżej pod przepisem, pod opisem, a także na Instagramie i na Facebooku. Będzie nam bardzo miło. Jak lubicie przepisy nie tylko w formie elektronicznej, ale kochacie książki i lubicie gotować, polecamy Wam naszą malutką książeczkę, którą dostaniecie w naszym sklepie internetowym. 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Oto ta pozycja. Ona ma bardzo poręczną zakładkę. No i zaznaczamy sobie tą zakładką jeden przepis, który chcemy zrealizować w tygodniu. Jeden przepis na tydzień, niewiele, ale 52 nowe przygody kulinarne po roku to już naprawdę sporo. Fasolkę myjemy. I możemy jeszcze delikatnie odsączyć na ręczniku papierowym. Możemy oczywiście użyć wody filtrowanej, żeby nie odsączać i żeby nie mieszać tak już przerobionej zalewy z surową wodą, a także możemy poczekać, aż fasolka sobie wyschnie. Ale my tu jesteśmy w tej kuchni niecierpliwi troszeczkę, jak widać. Drodzy Państwo, teraz następuje wielka podmiana, czyli ze słoika wychodzi kiszona fasolka szparagowa. Tak, ona ma 4 dni i już jest ukiszona na tyle, że fajnie jest ją schrupać. Nie wkładamy tej nowej fasolki do tej, gdyż po prostu może być tak, że jutro sięgnęlibyśmy tą jednodniową, co jest bez sensu. Jedna będzie kiszona mocno, a druga będzie ledwie małosolna. I zobaczcie, tutaj się taki zbiera biały nalot. Tak naprawdę to są bakterie kwasu mlekowego. To jest zdrowe, póki nie pojawią się zielone bądź czarne ogniska, takie okrągłe pleśni, a mogą się pojawić, bo różne grzyby i pleśnie fruwają w powietrzu, to znaczy, że nasza kiszonka jest dobra. Poza tym może nas zaalarmować chociażby jakiś dziwny zapach, taki bardziej zgniły. Nie mylić z kiszonym, gdyż kiszonki oczywiście też mają swój specyficzny zapach. Warto od czasu do czasu sprawdzić taką wodę, czy ona już jest tylko kwaśna, czy ma jeszcze odrobinę soli, gdyż fajnie jest, żeby ta woda do kiszenia miała odrobinę soli, żeby warzywa trochę jej nabrały. Dlatego dzisiaj przy kolejnym, trzecim razie kiszenia, ja nie bo wiem, mamy... czy nie 4. Może 4, bo mamy za sobą tutaj już kiszone ogórki,
jeśli 4, to mamy kiszone warzywa, kiszoną fasolkę i kiszoną fasolkę. I druga fasolka kiszona. Czyli 4. odsłona wody do kiszenia wymaga soli. Odrobinę pomieszamy. Ta sól się i tak rozpuści, bo to jest nasza sól, która jest przez nas miksowana. Polska, kłodawska, bardzo Kamienna. dobra, kamienna. I wrzucamy fasolkę. I teraz jeszcze musimy pamiętać o tym, że najlepiej, żeby fasolka była całkowicie zanurzona w zalewie. I Zatem właśnie zanurzamy ją w zalewie. zanurzamy ją w zalewie. Ona może tak od czasu do czasu próbować wychodzić, dlatego przez pierwsze 2 dni, które trzymam na zewnątrz fasolkę, staram się mieszać tak, żeby ona się trochę podtopiła i żeby te, które były na wierzchu, znalazły się na dole. A później 3. i 4. już trzymam w lodówce, gdyż nie chcę, żeby zbyt mocno fasolka się przekisiła. Ja lubię, jak ona ma taki kwaśno-słodko-słonawy smak. Zakrywamy, żeby muszki owocówki nie leciały. Najlepiej ręcznikiem jednorazowym. One przez to nie przejdą. Wyjmujemy sobie trochę fasolki do chrupania, resztę wsadzimy do lodówki. Do sałatki, na wieczór. No właśnie. Człowiek się Mieliśmy ledwo powiedzieć odwróci. smacznego i na zdrowie, człowiek się ledwie odwróci, a tu już danie jest konsumowane. Smacznego i na zdrowie. I możecie popodziwiać nasze begonie, które do tej pory na naszym tarasie wyglądają właśnie tak.